Samochodzik schowany. Kiniał sobie rozgrzewkę. Zmieniamy miejscówkę na inną, na tańszą. Domek wyglądał w ten sposób, ale to już było wiadomo. Na porczyku za bardzo nie siedzieliśmy. Idziemy dalej. Idziemy na Medety, ale dzisiaj jest mega duża wilgotność powietrza. Tutaj mamy początek w lesie. Jeśli szlaki nie są jakieś, to nie jest w ogóle szlak, jest tylko ścieżka na tym. Jest tylko ścieżka po prostu na mapie. Kurde, jak się ciężko oddycha. Wilgotność 100%, nawet widać taką mgłę na całym niebie. Tu mogą być misiaczki. Trzeba gadać głośno. Ale ładnie. Jakbym tu namiot rozbił, to bym się bał, że miś przyjdzie. Pojawiły się oznaczenia. No jesteśmy na szlaku. Wielki medal. 4 godziny jakoś pokazuje. 4? No to trochę jest przed nami. Niebo dzisiaj zacenione, nic nie widać, kurde, to jest wilgoć, to nie jest... Nie ma chmur w ogóle, są takie niebo po prostu jest. Ale paninka, wyszliśmy na słońce, bardzo gorąco. Po prostu Tajlandia. Tajlandia. Przeszliśmy 360 prawie. Monika już nie może. Zdycha, jakiś chyba zawroty głowy ma. Tutaj w Maryi cień znalazłem. Tu sobie odpoczniemy. Idzie jeszcze, dzielna kobieta mocna. Weszliśmy, fajne widoczki. Tam na końcu, na górce widać jest na czerwono schron. Całkiem możliwe, że po prostu w tym schronie sobie siądziemy. Dojdziemy do tego schronu tylko bez atakowania szczytów. Cieplutko. Bardzo cieplutko. A to oznacza, że jest bardzo źle. Bardzo niekomfortowo i bardzo niemiło. Ale widoczki wynagradzają wszystko. Tak wygląda moja żona w górach. Wspaniała kobieta, można powiedzieć żona idealna, a w dodatku ładna. W dodatku nie taka najgorsza. Troszkę do dołu, troszkę do góry. Tak było w planie. O! Moniczunia w swoim żywiole. Jak ładnie kopie, jak kot w kuwecie. Idę do ciebie. Kamieniście. Schodziliśmy się trochę w śniegu. I kamienniszczem do góry. Fajny klimat. Wysokogórski. Goło Boże. Tam widać tą kabinkę. O, sobie tam pójdziemy, nie Kinia? Ale dobija nas Tajlandia. Idziemy na pagór do tego domku, do tego schronu. Z tyłu jest chyba jeziorko. Oby było. Męczarnia. Siedzimy za schronem. Jesteśmy w ładnych okolicznościach przyrody, ale słońce nas bardzo wymęczyło. Również mnie. I Jesteś słaby i leniwy. dzisiaj ja też jestem leniwy. No, wybieramy się tam. O tam. Kawałek cienia mamy tylko za budą.
I właśnie za tą budą tylko da się siedzieć. Cieplutko. Fajne otoczenie, piękne góry. O, pan akurat lubi gorąco. Był na Saharze 50 stopni, spanie w 40. Ładny widoczek. Ładne miejsce. Fajowskie. Będziemy musieli teraz tutaj jakoś wyrypać się. Jeszcze nie widzę tego szlaku, którędy. Ale trzeba dojść na Przełęcz i potem atak szczytowy. Na Wielkiego Mededa, co znaczy po bośniacku Wielki Niedźwiedź. Szlak taki średnio znaczony, znaczy oznaczony. Nikt tędy nie chodzi po prostu. Musimy tu jakoś przejść przez to Gołoboże. O jest, popatrz, szlak. Krajobraz jest mocno alpejski. Kurde, ten szlak jest gdzieś tutaj. Tu takie Gołoboże i ten śnieg. Boję się tylko, że żeby ten śnieg nie pękł nam pod nogami, żeby tam jakieś jamy nie było pod spodem. To jest chyba najbardziej niebezpieczne teraz. Schodzimy trochę w dół, żeby po jak najkrótszym odcinku iść przez śnieg. Bo lubimy śnieg, ale nie lubimy niebezpiecznego śniegu. Można spaść. Zjechać z 5-10 metrów. Hamulce. Idziemy powoli po tym śniegu. Kinia na lodowcu. Dajesz, Kinia, dajesz. Dobra, już końcówka. Siedzieliśmy sobie na Przełęczy. Na Przełęczy widok jest taki, czyli ładny. No a to jest to, na co idziemy. Wielki Medet, Wielki Niedźwiedź. Najprzyjemniejsza część szlaku kosówkowego. Ja jako przepiski przybieram się. Chyba nie mogę iść. Inni tylko głowa wystaje, cały kadłubek w kosówce. No co? A tam szczyt, na który idziemy. Koniec. A nie, jeszcze nie. No trochę ich jest. Ale view. A tam sobie leżakowaliśmy pod schronem. W takich okolicznościach przyrody górskiej. Już widać linki, tak zwane łańcuchy. Już jesteśmy blisko szczytu.
Wielki Medet 1500, 100-900, a widoczki są następujące. Tutaj po łańcuszkach właśnie się wspinaliśmy. Było troszkę adrenalinki, no bo są zjeżdżalnie do nieskończoności po lewej i po prawej. Tam mamy Bobotow, największy. O tam, to jest właśnie on. Kurde, ta ściana mi się mega podoba. Ta ściana jest bardzo ładna. Też się da na nią wejść, o tutaj, na ten czubeczek. A tutaj po lewej, teraz tego nie widać, ale jak w Dolomitach jest po prostu trawka po jednej stronie, a po drugiej urwisko. Fajnie to wygląda. Epicko. Co za epicki wyjazd, masakra. Co następny, to lepszy. To jest fajna granióweczka, którą chcielibyśmy zrobić, ale zostawiamy ją sobie po prostu na jesień. Czyli tutaj się jeszcze można przejść tędy, tędy, tędy. Fajna granióweczka, to jest drugi wierzchołek tego tutaj, tej góry. Tutaj, tutaj, tutaj i tam widać, że jest zejście już jakby trawą. No nie widać teraz dobrze. O, tędy szlak jest w dół prowadzi. No ale to już na przyszły raz. Generalnie jest mega fajnie, bardzo ładne widoki. Nie wiadomo, w którą stronę się patrzeć, więc patrzyliśmy się w tą. Pakujemy się i powoli spadamy. Monika kończy już atak zejściowy. Jest na końcu łańcuchów. Pomachała mi. Jezus, muszę na dupę siąść. Graniuwa. To już się graniówka pomniejszyła, bo była trochę większa. Wchodzimy z Niedźwiedziego Wierchu. Ale zjeżdżalnia. No czasami tak jest, że lepiej się na tą lewą stronę nie patrzeć. To się trzeba przytulić do ściany. O, rączkami, dobrze. Schodzimy powoli. Tu na dół to się czasami lepiej nie patrzeć. Oj, się popatrzyłem. Lepiej tam nie patrzeć. Lepiej patrzeć się w tą stronę. Grzeje niemiłosiernie. No i wreszcie upragniony cień. Słońce już zachodzi, góra przysłania. O, wchodzę w sferę cienia. O, jeszcze wiaterek zaczął wiać. Dobra, wygooglałem właśnie, myślałem, że to jest znaczone jako jeziorko. Tak naprawdę to jest lodowiec. No dobra, czyli to jest lodowiec. Ty, pierwszy raz w życiu lodowiec dotykałem, bo w Tatrach nie ma lodowców. Przenieśliśmy się do takiego domku. Jednego z dwóch bliźniaczków. Tam stoi autko. A widok na Montenegro mamy taki. Tam jest ten płaskowyż, Doliny Rohanu, parę domków. Zmęczeni po szlaku. Czewapy się już robią. Jest spoko.